Witajcie, drodzy przyjaciele, to jest pierwszy w historii zestaw filmów popularno-naukowych tworzony przez jedną osobę w 33 językach. Wszystkie moje filmy robię wyłącznie za pomocą tłumaczy maszynowych, bez pomocy innych osób. W przyszłości opowiem wam o mojej metodzie uczenia się języków, ale teraz będę mówił o jednej fascynującej starożytnej tajemnicy. Skąd pochodzą drzewa? Ludzie zaczęli zadawać to proste pytanie tysiące lat temu. Ale odpowiedź na tę starożytną zagadkę jest zaskakująca nawet dzisiaj. Pierwsza oczywista odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Drzewa rosną z nasion. Jeśli chcesz wyhodować dąb, weź żołądź, włóż go do ziemi i otrzymasz drzewo. Ale to nie wystarczy. Ogromny dąb, który może ważyć ponad 10 ton, wyrasta z malutkiego żołędzia, ważącego kilka gramów. Skąd się bierze cała masa tego drzewa? Druga odpowiedź jest również prosta. Prawdopodobnie z ziemi. Drzewo nie może błąkać się w poszukiwaniu pożywienia, może tylko uzyskać swoją masę z gleby pod sobą. Prawda? Nie do końca. Woda oczywiście pochodzi głównie z ziemi, przez korzenie. Ale co ze strukturą samego drzewa? Co z większością suchej masy jego drewna? Nawet tysiące lat temu starożytni Grecy i Rzymianie rozumieli, że gdyby drzewo po prostu ciągnęło do góry ziemię wokół swoich korzeni, to w końcu pod tym drzewem pojawiłby się ogromny dół. Kiedy będziecie stać pod drzewem, spójrzcie na masywną strukturę nad głową i wyobraźcie sobie, że wszystko to pochodzi z ziemi pod waszymi stopami. To powinno zostawić dół o objętości kilku metrów sześciennych, a jednak ziemia pozostaje płaska, podczas gdy z żołędzia, który posadziliście w ziemię, drzewo po prostu rośnie i rośnie. Wydaje się, że masa rosnącego dębu pojawiła się znikąd. Pojawiła się z powietrza? No tak, to jest właśnie ta niesamowita odpowiedź na zagadkę. Drzewo otrzymuje główny składnik ich struktury z powietrza. No to jak to się dzieje? Poprzez proces zwany fotosyntezą. Ciała wszystkich żywych istot na naszej planecie są zbudowane z długich molekuł – białek, węglowodanów, kwasów nukleinowych, tłuszczów i innych. Wszystkie są długimi łańcuchami atomów węgla z przyłączonym lub wstawionym tlenem, azotem, wodorem, fosforem i innymi pierwiastkami. Ale skąd wziąć węgiel, aby je stworzyć? Z atmosfery, z dwutlenku węgla. Rośliny, glony i cyanobakterie chwytają cząsteczki dwutlenku węgla z powietrza, odrywają od nich tlen, oddają go z powrotem do atmosfery, abyśmy mogli oddychać i używają atomów węgla do tworzenia długich cząsteczek, na przykład glukozy, która następnie jest używana do produkcji celulozy, głównego składnika drewna. Czy to nie jest niesamowite? Woda jest cieczą, dwutlenek węgla jest gazem, są słabe i efemeryczne, ale jeśli zostaną połączone w złożone struktury, mogą stać się potężnymi drzewami. I woda, którą drzewa czerpią z gleby, pochodzi również z powietrza jako para wodna, która skrapla się i spada na ziemię jako deszcz. Oraz azot, który jest potrzebny do wytworzenia cząsteczek białka, jest również pobierany z powietrza przez bakterie żyjące w pobliżu korzeni drzew w procesie zwanym wiązaniem azotu. Kiedy drzewo rośnie, powietrze wokół niego zamienia się w drzewo. Kiedy drzewo spala się lub rozpada, większość jego masy powraca do atmosfery. To samo dotyczy wszystkich roślin, a my, ludzie i zwierzęta, jemy rośliny i budujemy z nich nasze własne ciała. W ten sposób i struktura naszych własnych ciał jest ostatecznie zbudowana z powietrza. Spójrz na błękitne niebo i białe chmury w słoneczny dzień i wyobraź sobie, że z tego w większości składa się twoje ciało. Twoje cząsteczki strukturalne powstają z powietrza, które widzisz jako błękitne niebo. Woda pochodzi z chmur, a światło słoneczne dostarcza energię. Z drugiej strony, gdy stoimy na starym cmentarzu, na którym rośnie wiele drzew, możemy pomyśleć, że ciała zmarłych znajdują się pod ziemią. Ale mylimy się. Tam pozostaje fosforant wapnia, nieorganiczny materiał, który sprawia, że nasze kości są twarde i mocne. Ale inne złożone struktury, od tkanek po cząsteczki, rozpadają się i są ponownie wchłaniane przez rośliny, które widzimy wokół nas. Ciała zmarłych na cmentarzu nie leżą w ziemi pod naszymi stopami. Nie, oni stały się gałęziami i liśćmi w niebie nad naszymi głowami. W słynnej powieści Stanisława Lema istnieje planeta zwana Solaris, zamieszkana przez inteligentny ocean. Naukowcy, którzy mieszkają na stacji kosmicznej i badają planetę, dostają dziwnych gości, którzy wyglądają jak ich znajomi z Ziemi. Ocean na Solarisie może generować tych gości na podstawie informacji, którą zbiera z mózgów ludzi. To oczywiście jest fantastyka naukowa.
Ale istnieje prawdziwa planeta, która jest pokryta oceanem, który może generować złożone struktury i rozpuszczać je z powrotem w sobie. I ta planeta to jest Ziemia. Ten ocean to atmosfera, ta informacja to nasze DNA, a tymi strukturami są my wszyscy, żywe istoty na Ziemi. Węgiel na naszej planecie krąży między dwoma stanami. Prostymi molekulami dwutlenku węgla w powietrzu i złożonymi cząsteczkami organicznymi w naszych ciałach. I proces ten trwa nieprzerwanie. Nawet teraz, kiedy mówię do Was, wydycham dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku destrukcji i utleniania łańcuchów węglowych, które dostałem z jedzenia i które zostały stworzone przez niektóre rośliny miesiące lub lata temu. Niektóre z atomów węgla, które teraz wydycham, były częścią mojego ciała. Białka strukturalne rozpadają się z różnych powodów i są wykorzystywane jako paliwo przez moje komórki, przechodząc w dwutlenek węgla. Z każdym słowem i każdym wydechem ja kończę cykl, o którym mówię w tym filmie i oddaję część siebie z powrotem do atmosfery. Eklezjastes powiedział, że nasze ciała są z prochu i się zaś w proch obracą. A my możemy powiedzieć, że nasze ciała są tworzone z powietrza i powracają do powietrza z każdym oddechem, który bierzemy.